Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokia Asha 302. Teraz sobie oczywiście zobaczymy naszą baterię i zobaczymy, jak to wszystko wygląda pod nalepką e-mail. Bateria oryginalna do tego telefonu to BL5J. Jest to oczywiście bateria oryginalna. Taka bateria wytrzymywała naprawdę kilka dobrych dni intensywnego użytkowania. I tu widzimy, bateria ma na tamte czasy naprawdę olbrzymią pojemność, bo jest to pojemność 1430 mAh. Baterie w tych czasach posiadały takie po 900, 800. To był taki standard, maksymalnie do 1000, a 1430 w telefonie klasycznym to już było naprawdę sporo. Na samym dole widzimy, bateria została wyprodukowana w Chinach, ale dobrej jakości bateria oczywiście. Mimo że produkowana była w Chinach, to nie ma znaczenia. Teraz sobie zobaczymy pod nalepką e-mail. Tu u samej góry mamy Nokia i widzimy też model. Jest to model 302. Nie dopisali Asha, ale jest to Asha. I tu mamy wersję naszego softu RM813 i telefon został wyprodukowany tak jak bateria Made in China w Chinach, dlatego że te najnowsze Nokia już produkowane były w Chinach, ale marka Nokia również produkowała telefony w Finlandii, w Rumunii, w Niemczech i na Węgrzech. Teraz sobie wejdziemy w telefonik i sprawdzimy sobie jego wszystkie podstawowe funkcje, jego fajne opcje, muzykę i inne ciekawe rzeczy. Oczywiście telefon Nokia można było wejść do menu bez karty SIM. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Podobnie jak telefony smartfonowe. Tu widzimy, że telefon był brandowany przez Orange i też posiadało się tego SIM locka na Orange. Wejdziemy sobie od razu, nie będziemy ustawiać już naszej godziny. I widzimy, tutaj mamy soft na Orange. Wchodzimy sobie w menu. Menu jest dość przejrzyste. Lepiej to wygląda, jak jeśli nie ma branda przez Orange, ale jak tam kto woli, można się do tego naprawdę szybko przyzwyczaić. Telefon posiada oczywiście Wi-Fi, co może niejednego mile zaskoczyć. Wi-Fi posiada tutaj skrót na klawiszu spacji. Uruchamiamy długo i widzimy tutaj, możemy się od razu połączyć przez Wi-Fi. Wyszukujemy nasze sieci. Brak dostępnej sieci, no bo akurat w tym przypadku to włączyłem sieć Wi-Fi, mam wyłączoną, więc sobie nie znajdziemy, ale naprawdę bardzo dobrze sobie radzi z siecią Wi-Fi i naprawdę przejdziemy sobie do naszych gier oryginalnych i tu widzimy nasze gierki oryginalne, jakie zostały wybrane przez producenta. Tu mamy nawet Simsy. Tak to się wszystko prezentuje w tym telefoniku. I co jeszcze byśmy zobaczyli? Poszukamy sobie jeszcze dźwięków. Tu widzimy zdjęcia. Prawdopodobne dźwięki będą tutaj w ustawieniach, ale zobaczymy sobie, bo przeważnie tak jest w Nokiach. Ale chyba nie. Już udało mi się znaleźć te dźwięki. Są tutaj w ustawieniach dźwięki. Tu wchodzimy sobie. I tu sobie wchodzimy akurat w tym przypadku do odtwarzacza albumu multimedialnego i widzimy, mamy 81 dźwięków. I tu mamy do wyboru nasze dźwięki.
tego telefonu i zrobimy przykładowe zdjęcie. Zobaczymy, jak telefon sobie radzi. No niestety telefon nie posiada autofokusa. I zrobimy przykładowe zdjęcie, na przykład naszej karty SIM, tych mini literek. I zobaczymy sobie nasze zdjęcie. To sobie teraz później wejdziemy, bo to zdjęcie nam wyskoczyło do folderu zdjęć. Zobaczymy sobie przy okazji akurat nasze opcje w tym telefonie. Tu mamy samowyzwalacz, w aparaciku oczywiście. Seria, ekspozycja, efekty, menedżer zdjęć, balans bieli. My teraz sobie musimy poszukać nasze zdjęcie. Troszkę to trzeba się nagłowić w tym telefonie. Zdjęcia, moje zdjęcia. O, jest nasze zdjęcie. I widzimy, nasze zdjęcie jest naprawdę bardzo słabej jakości. Co tu mówić, aparacik może 3,2 megapikselowy, ale zdjęcie robi naprawdę słabej jakości, dlatego że nie posiada autofokusa. Chyba że mamy taką umiejętność, że potrafimy, no wiadomo, tam możemy sobie jeszcze poustawiać różne opcje w telefonie, by to zdjęcie upiększyć, jak będziemy go robić, ale naprawdę więcej zdjęć nam wyjdzie gorszej jakości niżeli lepszej jakości. Zobaczmy sobie jeszcze w powiększeniu, jak to wygląda to zdjęcie, jak ta jakość się całkowicie rozmyje. Co prawda powiększenie w tym telefonie jest spoko, dlatego że możemy sobie tutaj po wybraniu naszej dobrej jakości zdjęć, tam z innego aparatu czy z czegoś, możemy sobie tutaj fajnie powiększać, ale zdjęcie z aparatu powiększone nie nadaje się niestety do niczego. Jak widzicie, jakość jest naprawdę bardzo słaba. I zobaczymy sobie teraz jeszcze kod serwisowy, ten podstawowy. Gwiazdka, kratka, 4,0, kratka. Pomyliłem się coś. Gwiazdka, kratka, 4,0, kratka. I tu widzimy w tym podstawowym kodzie jest Nokia 302. Tu mamy wersję i ważną rzecz w tym telefonie, że telefon został wyprodukowany w 2012 roku, także chcąc nie chcąc, ten telefon nie jest taki stary tak naprawdę, bo posiada 8 lat, więc już głównie telefony, które pokazuję Wam, są poniżej 2010 roku, więc 2012 rok to jest całkiem do nich nowy telefon. I tak tu wszystko mniej więcej wygląda wersja tego softu. Tu oczywiście jak wywołamy nowy soft, to nam się wszystko po prostu zmienia. To wszystko w tym materiale. Naprawdę, jeśli chcielibyście taki telefon kupić do użytkowania tak naprawdę moich filmów, to obejrzyjcie sobie je w poprzednich odcinkach. Są praktycznie codziennie wrzucam na kanał. Więcej informacji znajdziecie pod tym filmem. Cześć.